Pokazano również przykład silnika, w którym po zastosowaniu bardzo wysokiego stężenia ZDDP wałek rozrządu uległ uszkodzeniu w bardzo krótkim czasie. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Kontynuujemy serię, w której analizujemy różne publikacje, badania i testy dotyczące olejów silnikowych oraz dodatków do nich. Główny cel to lepsze zrozumienie, co faktycznie pokazują dostępne materiały i gdzie kończą się fakty, a zaczynają opinie czy marketing. Dzisiaj bierzemy na warsztat ponownie materiał z kanału The Motor Oil Geek, w którym autor wraz z Southwest Research Institute przeprowadza serię badań dotyczących ZDDP, czyli dodatku cynkowo-fosforowego, potocznie nazywanego po prostu cynkiem. Cały materiał możecie obejrzeć bezpośrednio na przywołanym kanale, link dodatkowo umieszczam w opisie tego filmu. Tutaj chciałbym wyciągnąć najważniejsze myśli i potraktować je jako punkt wyjścia do dyskusji. Są to wnioski autorów wynikające z konkretnych badań i właśnie nad nimi chciałbym się wspólnie zastanowić. Nie są to prawdy objawione, możemy polemizować i szukać przestrzeni do dyskusji. 10 najważniejszych wniosków z tego materiału. Po pierwsze, sam poziom cynku nie mówi jeszcze, czy olej będzie lepszy. Autor bardzo mocno podkreśla, że liczy się cały pakiet dodatków. ZDDP współpracuje z detergentami, dyspergatorami i wieloma innymi składnikami. Patrzenie wyłącznie na zawartość cynku może prowadzić do błędnych wniosków. Po drugie, więcej ZDDP nie zawsze oznacza większą ochronę. Według zaprezentowanych testów istnieje pewien optymalny zakres, poniżej niego ochrona jest niewystarczająca, ale powyżej również mogą pojawić się niekorzystne zjawiska. To zresztą może być znacznie bardziej uniwersalna zasada. W przypadku oleju silnikowego wiele parametrów prawdopodobnie ma swój optymalny zakres działania, a ich maksymalizowanie nie musi automatycznie oznaczać maksymalnych korzyści. Czasami liczy się przede wszystkim właściwy balans całej formulacji. Po trzecie, tarcie i zużycie to nie jest to samo. To chyba jedna z najciekawszych myśli całego materiału. Można uzyskać niższe tarcie, a jednocześnie większe zużycie elementów. Można również zwiększyć tarcie, ale jednocześnie znacznie lepiej chronić powierzchnię współpracujących części. To pokazuje, że pojedynczy parametr nie opisuje całego zachowania oleju. Po czwarte, ZDDP tworzy warstwę ochronną, ale nie jest to warstwa magiczna. Autor porównuje działanie ZDDP do świeżego śniegu pokrywającego ostre, skaliste szczyty. Tak jak śnieg wypełnia nierówności i łagodzi ostre krawędzie, tak warstwa ZDDP tworzy na mikroskopijnych nierównościach metalu cienką powłokę ochronną. To właśnie ona zużywa się jako pierwsza, chroniąc powierzchnię znajdującą się pod spodem. Według autora materiału taka warstwa nie została stworzona po to, aby zmniejszać tarcie. Jej głównym zadaniem jest ograniczenie zużycia elementów. Co więcej, jej obecność może nawet powodować wzrost oporów tarcia, mimo że jednocześnie skuteczniej chroni współpracujące powierzchnie. Po piąte, nadmiar ZDDP może prowadzić do wzrostu zużycia. Według przedstawionej hipotezy zbyt gruba warstwa ochronna może odrywać się od powierzchni i zabierać ze sobą fragmenty metalu. Pokazano również przykład silnika, w którym po zastosowaniu bardzo wysokiego stężenia ZDDP wałek rozrządu uległ uszkodzeniu w bardzo krótkim czasie. Oczywiście jest to pojedynczy przykład przytoczony przez autora i warto o tym pamiętać. Po szóste, materiał pierścieni i wykończenie powierzchni cylindra potrafią zmienić wyniki bardziej niż sam olej. To był chyba najbardziej zaskakujący fragment całego materiału. Przy zmianie samej powierzchni współpracujących elementów standardowy olej APSP osiągnął wielokrotnie lepsze wyniki zużycia niż wcześniej. Jeżeli te wyniki dobrze odzwierciedlają rzeczywistość, oznacza to, że dobór oleju jest mocno zależny od konkretnej konstrukcji silnika. Po siódme, nie istnieje jeden najlepszy olej do wszystkich silników, tak przynajmniej wynika z przedstawionych badań. To, co działa świetnie w jednej konfiguracji materiałowej, nie musi być najlepszym rozwiązaniem w innej. To zresztą dobrze koresponduje z obserwacjami z naszych testów na kanale R2D. Niejednokrotnie widzieliśmy, że ten sam olej potrafi zachowywać się diametralnie różnie w różnych konstrukcjach silników, zarówno pod względem parametrów pracy, jak i wyników analiz oleju. To kolejny argument za tym, że trudno mówić o jednym, uniwersalnie najlepszym oleju dla wszystkich zastosowań. Po ósme, w materiale przedstawiono również dodatek typu nano. Według przedstawionych wyników rzeczywiście zmniejszył on tarcie, jednocześnie zwiększył ilość metalu pojawiającego się w oleju. To znowu pokazuje, że poprawa jednego parametru nie musi oznaczać poprawy wszystkich pozostałych.
Po dziewiąte, coraz bardziej utwierdzam się w przekonaniu, że olej silnikowy jest układem niezwykle złożonym. Kilka lat temu zajmowałem się syntezą nanocząstek i z własnego doświadczenia pamiętam, jak trudnym zagadnieniem było samo utrzymanie stabilności takich układów, dlatego z pewną ostrożnością podchodzę do obietnic, że dowolny dodatek można dolać do dowolnego oleju i zawsze uzyska się przewidywalną poprawę. Być może poprawi się jeden parametr. Pytanie brzmi, co stanie się z pozostałymi? Olej silnikowy ma przecież jednocześnie chronić przed zużyciem, ograniczać tarcie, odprowadzać ciepło, utrzymywać zanieczyszczenia w zawiesinie, współpracować z uszczelnieniami, katalizatorem, filtrem DPF i wieloma innymi elementami. Nie chciałbym poprawiać jednego z tych parametrów kosztem kilku pozostałych. I wreszcie po dziesiąte, ten materiał absolutnie nie zamyka dyskusji, wręcz przeciwnie. Jeżeli znacie badania pokazujące skuteczność konkretnych dodatków do oleju, niezależnie od producenta, bardzo chętnie się z nimi zapoznam. Jeżeli będą dobrze udokumentowane i interesujące, z przyjemnością przygotuję ich omówienie również na tym kanale. Moim celem nie jest udowodnienie, że dodatki są złe, ani że są dobre. Interesuje mnie przede wszystkim zrozumienie mechanizmów ich działania i oddzielenie wiedzy popartej badaniami od marketingowych sloganów. Na tym właśnie chciałbym oprzeć tę serię. Dlatego bardzo liczę na Waszą wiedzę i doświadczenia. Czy spotkaliście badania, które pokazują coś przeciwnego? Czy stosujecie dodatki do oleju? Czy wykonywaliście analizę oleju po ich zastosowaniu? A może macie doświadczenia z silnikami, w których wysoka zawartość ZDDP rzeczywiście przyniosła wymierne korzyści? Zapraszam do merytorycznej dyskusji. Im więcej rzetelnych danych uda nam się zebrać, tym bliżej będziemy zrozumienia tego, jak naprawdę działa współczesny olej silnikowy. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Cześć!